Coś wam mówię. Leżał chłopak koło drogi, w polu za mostem. Leżał za chałupami, na drodze do miasta. Jadę na rynek, nic nie wiem, ale widzę, że chłopak leży, więc podchodzę, pytam się. On mi odpowiada, nie rozumie. Chory czy głupi czy jak? No więc biorę go na wóz, ale ręką poznali już szepotą. Ja go poznałam. Ja pierwsza pokazałam. Ale zabierać go teraz, kiedy masz, bo nie mam czasu. A Herszek leży na wozie. Słuchaj, nie wie. Patrzy na wóz, patrzy na córek, na Hanę. Patrzy na synka. I na Adama. Patrzy na Małkę, na chłopaków, którzy zebrali się koło wozu. Widziałem jaką oczy i nos. Gdzie jest mój miecz? Pić, chcę pić! Ja mu dam mleka. On na gorączkę chory. To jest obraz. Może nie, może tak. Wieczorem Herszek ma już czerwoną wysypkę. To jest Odra, nie mówiłam? Ja to znam. Będzie zdrów. To było dawno. Nie tak dawno. 100 lat? Trochę więcej. 120 lat temu. To było małe miasto. Niskie domy, duże podwórze. Chałupy drewniane. Dopiero potem zaczęły płonąć, kiedy drugi raz się wepnął. Siwy Adam pamięta? Najpierw była wojna. Potem była zaraza. Bogacze też chorowali. Bogacze też umierali. Siwy Adam pamięta. Matka Herszka umarła. Opiekunem Herszka jest Lej. Duży chłopiec. Mieszkają na strychu. W zimie zimno, w lecie gorąco. Mało mają się rodziny. Herszek nie pamięta swojej matki, chociaż miał matkę. Kiedyś Lejbuś go zabrał, szli daleko. Tam było bardzo zielono, dużo drzew i coś jeszcze. I wtedy Lejbuś stanął, pokazał palcem i powiedział, Urodzona mama. ale tam jej nie było. Mówił, że idą do matki. Ale tam jej nie było. Herszek wie, co to mama. Herszek leży sam na podłodze, bez poduszki. I płacze i prosi pić. Tak zakończyła się jego pierwsza droga do Palestyny. Pierwsza jego droga w świat. To długa historia. Leży Lejbuś i Herszek na strychu. Leżą bezpiecznie i bez poduszki. Jasna noc. Księżyc świeci. Co to jest? To jest księżyc. Bo powiedział Bóg, niech będzie ziemia, niech będzie słońce w dzień i księżyc w nocy. I stało się tak. Co Bóg chce, to jest. Bóg powiedział, niechaj będą konie, kozy, słońce i cebula. A tego nie było, tego wszystkiego? Było, głupi jesteś. Mały jesteś, zaraz ci powiem. To długa historia. Więc jest na podwórzu śmietnik, prawda? No wiem, był wielki śmietnik. Więc był wielki, wielki śmietnik i Bóg znalazł tam ziemię i drzewa i psa i kozę, no i człowieka i zrobił porządek i zrobił świat. Tak? Tak, teraz się wiem. Ale Herszek nie śpi. Herszek zna śmietnik. Jest tam dużo różnych rzeczy. Raz znalazł tam zielone szkiełko, duży kij i widział też mysz. Był tam cały czerwony
Bóg zawołał Adama i kazał Adamowi i Adam powiedział: to jest krowa, to jest kot, to jest kura, a to jest chleb. Tak Bóg kazał Adamowi. Herszek grzebie dużym kijem w śmietniku i szuka księżyc i słońca, bo też chce zrobić porządek. Też chce stworzyć świat. Mówił lek, lył potok. Pada deszcz. Pada i pada. Leje i leje. Deszcz, woda i woda. Leci z nieba ogień. I kamienie. A Noa zrobił łódkę. Jak będę miał czas, pójdę z tobą daleko za miasto. Tam jest rzeka i most, i las. I zobaczysz łódkę, ale małą. Ale Noe zrobił wielką łódkę jak dom. Bóg mu pozwolił. I była wysoka góra. Co to jest góra? Góra to jest... No góra. Jest na podwórzu śmietnik, prawda? No. A góra to są kamienie, ale jak 100 domów i 1000 śmietników. No i śpi, nic więcej ci nie powiem. To długa historia. No cicho już. Jutro. Śpi. Ale Herszek nie śpi. Herszek leży cicho. Szkoda, że Lejk nie ma czasu. Herszek zna tylko swoje podwórze. I nie widział ani rzeki, ani mostu, ani łódki. Ani drogi, która prowadzi do Palestyny. Pysach to bardzo ważna siedla. W Pysach trzeba mieć nową czapkę i buty, bo możesz idzie, a za nim Żydzi idą, a możesz prowadzić przez pustynię. Nie było wody. Mojżesz raz tylko uderzył mieczem. Już jest studnia. A na pustyni są wielkie lwy. Wielkie psy jak grozy. Jest to nic, który się ucieknie. Lecz na to jest. No, to trzeba wiedzieć. Lew na pustyni jest głodny i dziki. Jeden zdobywali jak wszystkie zemysły. I ma pazury. A wielbłąd jest wielki jak dom. I ma dwa A karty. jak się zdenerwuje, to naciska te wagarby i dusi człowieka. Lew jest głodny na pustyni. Lew jest głodny na pustyni. Lew jest głodny na pustyni. Herszek powtarza cicho i już wie. Bo co to jest lew, powiedział mu lew. Co to jest głód, Herszek wie sam. Ale co to jest pustynia? O, mały jesteś. Na pustyni żyją dzikie narody. Biją, zabijają i rzucają kamienie. Żydzi byli w niewoli. Faraon kazał bić. Ale Bóg dał Mojżeszowi miecz. Co to jest miecz? To Żydąż. Wielki kij żelazny. Ty wcale nie słuchasz, tylko ciągle pytasz się. Bo dokąd Mojżesz prowadził Żydów? Po co chodził tak daleko? To długa historia. Pessach to bardzo ważne święto, bo Żydzi przyszli do Palestyny. Palestyna. To trzeba widzieć. Tam cukierki i ciastka są jak grudki błota. A jak należniak długo przywozi kartofel dla bogatej sury. Cały wóz. A wręcz trzeba zamiast brudnej wody płynie mleko. Jest miód, są figi. Co to jest? Bez roboty każdy ma rybę i rosło z kluskami. I pierzyny nie trzeba. Ciepło. Jutro ci dalej powiem. Lej śpi. Herszek ciągnie go za rękę, ale leciutko, żeby nie obudzić, żeby się nie rozgniewał. Lejbełek! O co chodzi? Jak to się nazywa? Co? Czego ci potrzeba? Jak Adam nazwał ten dom? Jak jada? Jaki dom? No ten dom, do którego Mojżesz zaprowadził Żydów. To nie jest dom, głupi jesteś. To kraj. Palestyna. Herszek widzi, że ryb nie gniewa się, więc znowu ciągnie go za rękę. Lejbełek! Lejbełek! O co chodzi? Czy ja mogę wziąć kawałek chleba? Teraz nie. Trzeba coś zostawić na jutro. No tak, prawda. Trzeba zostawić na rano. Małka jest ładna. Mała małka ma wesołe oczy. Małpa, daj kawałek białej bułki. Za to Herszek
o lwach, a Małka opowiada o srebrnych lichtarzach, o zegarze i o złych duchach, które zabierają mnie posłuszne dzieci. Każdy jest Mojżeszem. Chodzi na śmietnik. Po tablicy przykazem. Małka jest... lud żydowski. Siedzi na dole i nie chce słuchać Boga. Heszek bije ją mieczem, a Małka płacze i biegnie do matki. A matka przeklina. I Heszek ucieka na swój trzeci schodek. Wieczorem matka Małki powie do Lejba: ten twój Herszek jest taki sam bandyta jak ty. Dlaczego nie pójdzie do Hederu? Już duży, już czas. I Herszek siedzi na swoim trzecim schodku, a schodków jest 5. Pierwszy na dole, a 5 tam na górze. To biorą mnie dobrze siedzieć, bo kiedy wynoszą kubeł, a próbują spomijalizować od drzwi, bo mnie wylewają się jest mokro. A na czwartym schodku jest dziura, a z niej wychodzi pająk o długich nogach. Herszek boi się pająków. A może to jest zły duch, o którym mówiła Małka? Na drugim stopniu jest gwóźdź, który się rusza, ale nie można go wyjąć. Herszek pluł na palec i wyściął go. I potem ten guz już był taki piękny i żelazny. Herszek bardzo chce go mieć. Długo próbował wyjąć, ale pokaleczył palce. Teraz nie chce go już nawet widzieć. Na pierwszym schodku też brudno i mokro. Na trzecim najlepiej uciekać w górę do sieni i na strych. I na dół na podwórko. A człowiek często musi uciekać. Jeżeli jest słaby i nie ma matki, która go obroni. Tak, tak. I na trzecim schodku są mrówki. Ale to długa historia. Siedzi Heszek na trzecim schodku i patrzy na kota, na wróble i kury. Siedzi i patrzy na ogród sąsiada za płotem. Tam jest raj. Herszek nigdy tam nie był. Lek był, a potem płakał. Tak go bili, że nawet lek płakał. Raz Heszek przez dziurę urwał 2 meliny. Jedną dał matce, a drugą rzecz. Tam rosną wiśnie i gruszki. Ale lek teraz nie przychodzi i nie mówi: masz, ale nie mów nikomu. Siedzi Heszek na trzecim schodku i czeka na malinę, aż słówku wyrosną. Siedzi i trzyma w ręku ten swój kij, miecz żelazny i chce iść do Palestyny. Gdzie nie woda, ale mleko. Manna i miód. Co to jest? Gdzie ryby i rosy. Gdzie ciepło. Dziś w nocy lej nie masz na niego. Czemu nie jesz? Znów zrobisz majki, nie chcą ciągle brać. Dlaczego nie jesz? Może chcesz chwałę, że chleb ci nie smakuje. Tu każesz i kręcisz się, że nie mogę spać. Dzisiaj rano było mu bardzo gorąco. Bolą go oczy i głowa. Herszek nie szukał dziś, co wyrzucili w noc do śmietnika. Biją się przy wróble. Na ulicy. Małka mówi, chodź, już chodź nasz groch. Ale on nie odpowiada. A tu widzi, że trzyma kij. Nie kij, ale miecz. Duży, żelazny, ostry miecz. Heszek wstaje i schodzi z trzeciego schodka. Idzie przez podwórze do bramy. Przechodzi przez bramę, jest już na ulicy. Idzie dalej na rynek. I dalej. I dalej. Idzie. Ma miecz. Idzie długą drogą do Palestyny. Idzie długo. Bardzo, bardzo długo. Idzie daleko. Bardzo daleko. Jest już za miastem. Już jest na pustyni. Idzie sam. Widzi nieznane kraje. Widzi rzekę, widzi most, widzi łódkę. Na ten las. Małe domy, małe krowy i konie. Ale nie mówił, że w Palestynie będzie wszystko takie małe. Idzie i już więcej nie może. Zaraz się przewróci. Herszek uderzył mieczem o ziemię. Usiadł. Zaraz będzie woda. A potem już nic. I potem dopiero jest już w domu. I bogata skóra daje mu mleko. A Ester mówi, to jest Adra. Będzie zdrów. I był zdrów. I potem oddali go do Hederu. Ale niedługo go wyrzucili, bo powiedział do lewego: kłamiesz. To jest długa historia.
To było dawno. Nie tak dawno, 100 lat. Trochę więcej. Oddawali młodych chłopców do wojska. Przyszli na strych i zabrali Lejba. Też księżyc świecił przez dziurę w dachu. Lejb krzyczał, kopał, bił się, wyrywał, wołał o pomoc. Peszek płakał, ale nie było pomocy. Mocno Lejba trzymali i wyprowadzili. Herszek został sam. Bogata sobie nie pozwala matce bawić się z Herszem, ale stary Abraham często z nim teraz rozmawia. Herszek chce być mojżeszem. Znajdzie taką mocną modlitwę, która da Żydom mannę i aniołów. I znowu ruszy w świat, ale już nie sam. Wtedy był mały, więc nie udało mu się. Pójdą za mną Żydzi, pójdą za mną kobiety, młodzi, starzy, którzy nie boją się skorpionów ani dzikich ludów. Na czele on, Herszek, prorok. Poznam drogę i drogę, poznam narody i miasta, zaprowadzę do domu chleba, winogron i miodu. Stary Abraham kiwa siwą głową i mówi, może nie, może tak. Długie życie ma młody przed sobą. To było dawno, nie tak dawno? Tak, tak, tak. Historia ta dawno opowiedziana przez człowieka, Który nie żyje. O ludziach. którzy już 100 lat nie żyją. I powtórzyłam ją krótko, jak umiem. Dziadek, ojciec,